Już dzieci nabiegały się? O, karetka. Słonie biegną po schodach. No, God! No, God, please, no! 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 Hej, ja jestem Roxy i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj na moim kanale chcę Wam pokazać tutorial na moje brwi z zaczesem do góry. Na pewno dla osób, którzy mają laminację brwi będzie trochę łatwiej, natomiast ja już swojej laminacji nie mam, także pokażę Wam, jak to zrobić bez laminacji. Mam nadzieję, że trochę Wam pomoże, ułatwi robienie brwi, może trochę zaczerpniecie z mojego filmu do swojego życia jakieś kroki. Wiem, że na pewno kilka osób pytało się o te brwi, także zapraszam do oglądania. Ok, także zaczynamy od żelowania brwi jeszcze przed podkładem, jak mówiłam. Ja na razie mam nałożony podkład w połowie, żeby nie razić moimi cieniami pod oczami, ale jak widać na czole jeszcze nie mam nic, także będziemy stawiać na żel nasze brwi, żeby były takie bardziej krzeczaste. No i aktualnie takie bardzo lubię, także zapraszam Was bliżej i jedziemy. Ok, przepraszam Was za mojego przyjaciela, no ale ja na to wpływu nie mam. Nakładamy sporą ilość żelu i będziemy układać. Mam nadzieję, że nie wejdę lusterkiem w kadr, ale jak wejdę, to przepraszam. Ok, jak widać mamy wyżelowaną jedną brew. Ułóżcie ją teraz, tak jakbyście chcieli, żeby wyglądała na końcu, ponieważ żel bardzo trudno później poprawić. I jak widać jeszcze się błyszczy, ponieważ musi zaschnąć. Jak zaschnie, to powinna być matowa. Tak wyglądają dwie brwi dla porównania. Musimy chwilę odczekać. Ona na tym żelu troszkę opadnie, ale jak chcecie, to możecie sobie to leciutko doklepać. Możecie palcem, możecie końcówką szczoteczki. Końcówką szczoteczki. Chodzi mi, że jak macie szczoteczkę, to żeby sobie wziąć i tak tą końcówką doklepać. Ja tak często robię, jak używam żeli, do których muszę mieć własną szczoteczkę. Jak widzicie teraz, zrobiły mi się lekkie dziury, także bierzemy z powrotem żel i je poprawiamy. I leciutko doklepujemy. Ok, i tak powinny zostać wyżelowana brew. Nie wiem, czy to jest ogólnie po polskiemu, ale tak powinno wyglądać brew. I za chwilę się widzimy. Ja sobie zrobię poza kamerą drugą brew. W międzyczasie sobie zrobię makijaż i wrócimy do momentu, kiedy będę robić następny krok w brwiach. Ok, jeszcze jeden mały przerywnik. Zapomniałam Wam powiedzieć, że nie bez powodu malujemy bez podkładu, ponieważ dotąd ja zawsze się upaćkam żelem, także potrzebuję się chusteczki, żeby to zmyć, żeby Wam się błoto nie zrobiło i strasznie brzydko wygląda podkład na tym żelu, który zostaje ponad brwią, także szybko wyczyścimy i przechodzimy dalej.
Ok, brwi już są wyczyszczone, także widzimy się za chwilę. 2 hours later. Ok, także makijaż twarzy skończony, przechodzimy do brwi. Ja Wam pokażę dwie metody, jedną na pisak i jedną na cienie. Ja na co dzień zazwyczaj używam albo kredki, albo cieni. Teraz próbuję nowej metody z pisako eyelinerem. Nie pokażę Wam na kredkę, ponieważ nie posiadam, ponieważ mi się skończyła, ale za to dostaniecie jedną brew na puder, czyli na cienie, a jedną brew na pisak. Także najpierw Wam pokażę metodę na pisak. Ja używam tego co poprzednio z NYXa w kolorze Ash Brown. Jest to taki pisak typu eyeliner i on, nie wiem czy będzie widać, jak malujecie, to takie kreski maluję. Także pokazuję Wam. Na tej brwi zrobimy eyelinerem. Ja zazwyczaj robię najpierw początek, później koniec i na koniec podkreślam sobie dół. Najpierw wypełniam ubytki, później jakby patrzę w lustro, które mam dalej, żeby zobaczyć, czy ta brew wygląda ok, czy nie, i najwyżej później poprawię. No ale zobaczymy, jak dzisiaj mi wyjdzie. Także zaczynamy od początku. Ok, z przodu już widzę, że jest w miarę ok. Także zaczynamy na boku. Dobrze, na boku też już widzę, że jest w miarę ok. Tu jeszcze widzę, że mam kanciastą brew. Dobrze, będziemy poprawiać na sam koniec. I teraz jak widzicie, dół jest taki pusty, niedopełniony. Także ja teraz namaluję taką kreskę, która będzie mi wyznaczać i potem będę dopełniać te ubytki. Ok, jak widzicie, taką linię, która dotąd sięgają mi włoski i odtąd powinna być wypełniona. Jak widzicie, tutaj mam pojedyncze włoski, tutaj mam pojedyncze włoski, tutaj to jest mój cały ubytek, także teraz staram się uzupełnić ten ubytek. Dobrze. I teraz, żeby pozbyć się tej linii, ja używam szczoteczki i lekko przyczesuję od dołu. Ok, tak trochę, żeby go zblurować tą kreskę. Jeszcze na koniec będziemy tak to robić jeszcze korektorem, ale teraz pokażę Wam drugą metodę, czyli metodę na cień. Ja mam takie cienie z Inglota, trochę zjechane, trochę już swoje przeżyły, ale jak widać ja używam tylko tego cienia. No na początku używałam tego jasnego, ale ja używam aktualnie tylko tego brązowego
to jest mój cień do brwi. Nabieramy go trochę na pędzelek. Pędzelek musi być skośny. Może być trochę mocniej, może być trochę większy. To już zależy od upodobania. Nakładamy trochę na pędzelek. Otrzepujemy. I tym razem robimy od dołu i najlepiej od końca, żeby ten najciemniejszy pigment powstał na końcu brwi i przesuwamy się do przodu. I zaczynamy tutaj od środka w zasadzie. I lecimy ku. I na sam początek używamy końcówki tego, co mamy na pędzlu z cienia, żeby ten początek nie był taki zbyt mocny, tylko tak delikatnie się zaczynał i szedł ku końcowi trochę mocniej. Nie przejmujemy się, tak jak ja mam tutaj trochę ciemniej, to zaraz wszystko się wyblenduje. I to samo jak widzicie, ja dużo nie nakładam tutaj na górę cienia, ponieważ no nie chcemy, żeby były jakieś super mocne te brwi, tylko nakładamy na dole, żeby podkreślić kształt i na przodzie i tutaj u góry, żeby był tylko taki lekki zarys brwi. Jak widzicie, już brew chyba skończyłam. I tak jak poprzednio używamy szczoteczki do brwi, żeby trochę wyblendować ten dół. Jak widzicie, brwi na sztorc się nie ruszają. Można je czesać i one będą w jednym miejscu. Przepraszam, że tam patrzę, ale tam mam lusterko, gdzie widzę całą twarz, a tu mam lusterko, gdzie widzę z bliska. I nigdy nie miejcie jednej perspektywy, czyli tylko z bliska, ponieważ z bliska może być super, a jak zobaczycie z daleka, to będzie masakra. Ja na początku, albo jak się śpieszę, to popełniam ten błąd, ale jeśli macie czas, zawsze miejcie dwie perspektywy, czyli jak z daleka was widzą, jak z bliska wy się widzicie. Dobra? Brwi skończone, teraz je trzeba trochę podczyścić, ponieważ mają góry i doliny, przynajmniej ja to widzę. I wracamy do korektora i do pędzelka. Pędzelek, żeby był z syntetycznego włosia, wtedy będzie łatwiej go umyć. I ja zawsze sobie wyciągam tak korektor i tu widać, jak się zbiera korektor na buteleczce. I z tego zawsze sobie zabieram troszkę korektora. I znowu otwieramy lustereczko i z bliska poprawiamy brew. Najpierw poprawimy tą z cieniem. Możecie sobie troszkę korektora wyłożyć na rękę. Ja sobie zawsze trochę odciskam nadmiar na rękę i poprawiamy. Od początku do końca brew.
Ok, brew jest trochę podczyszczona. Możecie sobie trochę przyklepać ten korektor palcem. Jeśli Was taki efekt satysfakcjonuje, to super. Jeśli coś Wam nie gra, to zawsze możecie to poprawić. Ja poprawię teraz pisakiem, bo będzie mi szybciej. Okej, chyba jest równo. Także przechodzimy do drugiej brwi i robimy dokładnie to samo. Sprawdzamy z daleka, czy są w miarę symetryczne i znowu poprawiamy lekkie nierówności. Ok, powinno być równo. Ok, to są skończone brwi. Doklepujemy trochę korektora na powieki, żeby wyrównać tą korektę, którą właśnie zrobiliśmy. Ewentualnie możecie pędzelkiem wziąć sobie troszkę tego korektora, przeciągnąć w dół, wyblendować i też będzie ok. Także ja dokończę makijaż i zaraz się widzimy. Ok, także tak wygląda mój skończony makijaż. Tak wyglądają brwi z daleka. Dzisiaj zrobiłam sobie lekki makijaż z chyba grafitową kreską, można tak ją powiedzieć, tak ją nazwać. No taka grafitowa. Także jeśli się Wam podobało, zostawiacie łapki w górę, żeby pokazać mi, że film Wam się podobał. Zostawiajcie subskrypcję. Subskrypcja jest po to, żebyście byli na bieżąco i zapraszam Was do sekcji komentarzy. Możecie mi tam napisać, czy dobrze poszło, co byście chcieli zobaczyć w następnym filmie lub co poprawić. Także widzimy się w następnym filmie. I mam nadzieję, że się nie będę powtarzać w następnym filmie z słowem także.